przekazuję głos Grześkowi. Okej. Ja kradnę ekran za to. Więc proszę. Okej, mam nadzieję, że widać prezentację. Ja sobie jeszcze Widać. to widać, super. Dobra. Więc temat będzie troszeczkę ogólny, że tak powiem, bardziej skierowany dla osób, które chcą się albo przebranżowić, chcą zmienić swoją rolę z testera manualnego do testera automatyzującego, ale też będzie trochę ogólnych informacji, jak się uczyć, czego się uczyć, jak podejść do, powiedzmy, swojej kariery. Pojawi się historia 3 osób, które właśnie zmieniły swoją ścieżkę kariery i stały się testerami automatyzującymi. Wcześniej Gosia pokazała parę slajdów z liczbami, też będą liczby, żeby to nie było tak, że będę mówił o jakichś dyrdymałach. Wszystko będzie poparte jakimiś liczbami. Dobra, więc kim ja jestem? Nazywam się Grzegorz Witek, z testowaniem albo bardziej z jakością oprogramowania jestem związany już od 2010 roku. Głównie, na początku głównie to były testy manualne albo nawet wyłącznie testy manualne, a następnie zmieniłem swoją ścieżkę jako stałem się testerem automatyzującym. Dodatkowo wykonywałem też zadania, które można było powiedzieć, że są DevOpsowe, troszeczkę skryptów, troszeczkę Jenkinsa, Dockerów i tego typu rzeczy. Co teraz robię? Obecnie prowadzę również szkolenia techniczne, między innymi z Selenium, Continuous Integration, Continuous Deployment oraz uczę w szkole Nobilitas. Pracuję obecnie w Backbase, no i powiedzmy, że część rad, które będę chciał Wam przekazać, też nie są wzięte z kosmosu. Zajmuję się również rekrutacją ludzi na różnych poziomach, oczywiście do działu QA, więc będę chciał się podzielić z Wami jakimiś przemyśleniami, spostrzeżeniami z tych rozmów. Jakbyście chcieli ze mną pogadać po spotkaniu, to poniżej są kontakty do mnie, najwygodniej LinkedIna, w razie czego też jest mail. Dobra, no więc czym jest ta automatyzacja? Bo tyle się o tym mówi, każdy chce automatyzować, no ale czym ona jest? Bazując na tym, co znalazłem w internecie na stronie testerzy.pl, link jest podany tutaj. Ja udostępnię prezentację, więc nie wiem, czy Gosia gdzieś tam wyszeruje, w razie czego będzie można sobie zobaczyć, skąd to zostało wzięte. Więc automatyzacja, czyli tak naprawdę testowanie automatyczne, bo o tym rozmawiamy, pozwala na wykonywanie powtarzalnych zadań i testów regresji bez zaangażowania testera manualnego w fazie uruchamiania testów. Mimo że wszystkie procesy są wykonywane automatycznie, automatyzacja wymaga jednak stworzenia wstępnych skryptów testowych, co wiąże się z ręcznym nakładem pracy. Czyli tak naprawdę ta automatyzacja ma zastąpić pracę testera manualnego, czyli już nie angażujemy osoby do, nazwijmy to potocznie, klikania i to ma zrobić automat. Tylko że ten automat również wymaga ręcznej pracy. Trzeba stworzyć ten skrypt, czyli napisać coś w języku programowania, czyli tak czy siak jest potrzebny udział człowieka, żeby móc coś wykonać automatycznie. No ale po co my automatyzujemy? Tak naprawdę można powiedzieć, że testy automatyczne są szybsze, no bo możemy uruchomić kilkanaście, kilkadziesiąt testów równolegle, one się wykonają w tej samej chwili i dużo szybciej uzyskamy wynik. One są powtarzalne, czyli jeżeli jest dobrze napisany test, za każdym razem dostaniemy ten sam rezultat, chyba że coś się zmieniło w aplikacji, co będzie błędem, więc otrzymamy to, o co nam chodzi, podwyższymy jakość naszego oprogramowania i też broni nas przed błędami ludzkimi. Tester manualny może być zmęczony, niewyspany, głodny, no i popełnić może błąd i przepuścić jakiś defekt na produkcję. No,
ale tak naprawdę, żeby pisać albo tworzyć te skrypty testowe, wymagana jest dodatkowa wiedza. Czyli coś więcej tester automatyzujący potrzebuje niż tester manualny. No ale tak szczerze powiedziawszy, no, nie ma co ukrywać, wszystko się robi tylko dla jednego, dla pieniędzy. Jeżeli szybciej nasz pracodawca dostarczy oprogramowanie, które będzie bardziej niezawodne, no to dostanie więcej pieniędzy. No a skoro my będziemy bardziej wykwalifikowanymi pracownikami, to również dostaniemy więcej pieniędzy, więc wszystko się wiąże. Automatyzujemy dla pieniędzy, tak w telegraficznym skrócie. No i teraz, tak jak wspomniałem, będę chciał przedstawić 3 historie ludzi, którzy zmienili swoją branżę. Zmienili może nie tyle branżę, co stali się testerami automatyzującymi, wychodząc z 3 różnych punktów. Żeby nie było, to nie są osoby, których sobie wymyśliłem. To są autentyczne postacie, które znam, z którymi rozmawiałem przed tym wykładem, spisałem sobie najważniejsze punkty i właśnie chcę przedstawić te 3 historie, żeby Wam pokazać, że tak naprawdę są różne podejścia. Więc pierwsza osoba, fizjoterapeuta, czyli od fizjoterapii do testów automatycznych. Zaczynając od fizjoterapii, to można powiedzieć, że osoba, która nie powinna mieć bladego pojęcia o testowaniu, a tym bardziej o pisaniu testów automatycznych. Zupełnie coś niepowiązane. Ale ta osoba zaczęła uczyć się Java, Selenium i SQL-a jednocześnie. Takie miała podejście. Lubi uczyć się wielkimi paczkami danych, wiele tematów naraz, ale powolutku, czyli dużo, szeroko, ale drobnymi elementami, żeby ta wiedza była przyswajana stopniowo. I to było głównie oparte na pracy własnej. Czytanie książek, przeglądanie GitHuba na zasadzie popatrzę sobie, kto co napisał, jakiś framework, może ktoś stworzył coś podobnego, przeglądanie kodu innych ludzi i czerpanie z tego wiedzy. No i na koniec poszła ta osoba na podyplomówkę, zdobyła tytuł, ukończyła podyplomówkę, a następnie w międzyczasie pojawił się certyfikat ISTQB. Dzięki tym rzeczom, czyli wiedza z podyplomówki, nauka praktyczna na własną rękę oraz certyfikat ISTQB pozwoliło rozpocząć pracę jako tester manualny w startupie. Ale ciągle była ta praca własna, ciągle pojawiło się chęć poszerzania swojej wiedzy i zaglądania do kodu. Dzięki temu udało się tej osobie znaleźć pracę jako tester automatyzujący w korporacji na poziomie juniorskiej. Można powiedzieć nic wielkiego, ale to nie jest koniec jej historii. Ale w tym momencie ucinamy tą historię tak naprawdę, bo ja chcę pokazać tylko i wyłącznie, jak dojść do testów automatycznych. Drugie podejście, druga osoba to jest podejście od osoby, która ma wykształcenie humanistyczne. Osoba, która jest kulturoznawcą, zna języki obce, które tak naprawdę nie były tutaj aż tak potrzebne. Czyli amerykanistka, która nauczyła się Javy. No można powiedzieć, że humanistka. To już totalnie nie pasuje do osoby piszącej kod. Ale jednak, tutaj troszeczkę historia była inna. Zaczęło się od ISTQB, zdobycia certyfikatu, który był tak naprawdę po części związany z pracą, ale nie do końca. On gdzieś tam ta praca była już w dziedzinie, w obszarze IT, ale to nie były testy. Następnie na własną rękę zaczęła się uczyć Java i Selenium. Python się pojawił później, tylko że tutaj było inne podejście, to było systematyczność. To nie było takiego podejścia, że biorę wszystkiego i się uczę. To było znalezienie jednego konkretnego kursu, skupienie się na jednej konkretnej rzeczy. I oczywiście trzeba było zapłacić za ten kurs internetowy i dążenie do wiedzy poprzez powiedzenie sobie,
ja chcę się tego nauczyć. Ja codziennie będę spędzać godzinę, dwie, ale się nauczę, zrobię jedną lekcję, dwie lekcje, nauczę się tego. No i następnie cały czas powtarzanie tej wiedzy teoretycznej i przekuwanie ją w praktykę, czyli pisanie jakichś prostych testów na własną rękę na swoim komputerze, żeby tylko utrwalić wiedzę. Tutaj już się pojawiła praca jako tester manualny w Software House, ale dzięki tej zdobytej poprzednio wiedzy ten certyfikat też pomógł. Uzyskała pracę jako junior tester automatyzujący w startupie. No i trzecia historia to jest elektrotechnik, czyli od elektryka przez testera do automatyka. No to można powiedzieć, że wiedza techniczna mocno pomaga, ponieważ elektrotechnik to jest osoba już bardziej techniczna, już ma trochę wiedzy związanej z technicznymi rzeczami. Tam się pojawia elektronika, jakieś elementy programowania, ale to był tylko taki background. Tło do tego, co się pojawiło później. Była już praca jako tester manualny, więc wow, można powiedzieć, że szybki start. Tylko że przejście do osoby, która pisze kod i automatyzuje, była zupełnie inna. Tutaj pojawiła się ciekawość, czyli co ci devowie tam piszą, popatrzeć, przeczytać ten kod, może coś napisać na własną rękę, zobaczyć tutorial, stworzyć jakiś prosty test, zmodyfikować coś, tylko że to pisanie w kodzie już takim deweloperskim to nie jest takie łatwe dla osoby, która przechodzi z osoby, która jest manualnym testerem, więc zaczęło się od pisania prostych skryptów w PowerShellu, żeby ułatwić sobie pracę. To można było użyć później w Jenkinsie, czyli bardziej praca taka, można powiedzieć, DevOpsowa, konfigurowanie Jenkinsa. I w międzyczasie też pojawił się certyfikat ISTQB. To zaowocowało tym, że łatwiej było przeskoczyć do programowania już i nauki Selenium, czyli Java, C# i Selenium. Mając już tą wiedzę, te umiejętności, łatwiej było przeskoczyć z testera manualnego do testera automatyzującego w korporacji. Więc trzy różne ścieżki, trzy różne drogi. Kończyło się, wszystkie ścieżki skończyły się właśnie na osobie, która automatyzuje, pisze kod. Od czego się zaczęło? Dość często od właśnie takiego popatrzenia na siebie, pracy nad własnymi, powiedzmy, zdolnościami, ciekawości oraz systematyczności i pracy własnej. To jest, powiedzmy, taka baza, od której można wyjść. Oczywiście nie będę tutaj nikogo mówił, jak dobry coach trzeba, póki walczysz, że jesteś zwycięzcą. To nie o to chodzi. Ja chcę Wam pokazać troszeczkę inne rzeczy, inne podejście, tak od czego zacząć na chwilę obecną. Więc od czego zacząć? No, powiem tak, no fajnie popatrzeć na to, co się dzieje. Tak, obiecałem, będą liczby. Tak to się mówi, statystyka nie kłamie, kłamią ci, co je tworzą. Więc powiedzmy, że ja zebrałem kilka ciekawych liczb, żeby Wam je zademonstrować, pokazać i opowiedzieć coś o nich. Pierwsza rzecz to są najpopularniejsze języki. Jest to indeks, stronka jest podana, tiobe.com, tiobe indeks. Indeks popularności języka, który bazuje na ilości wykwalifikowanych inżynierów na całym świecie, kursów i dostawców zewnętrznych. Do obliczenia oceny wykorzystywane są wyszukiwarki. No i można zobaczyć, Java nie jest na pierwszym miejscu, jest Python. Na drugim miejscu jest C. Na czwartym miejscu jest C++. No to troszkę zaskakujące. Skąd te liczby? Python jest bardzo popularny ze względu na, albo rośnie popularność Pythona ze względu na zainteresowanie machine learningiem. On tam jest używany. Stąd też ta bańka puchnie, robi się coraz większa i właśnie chyba w tym miesiącu, bo to jest indeks za wrzesień, w tym miesiącu właśnie Python skoczył na pierwsze miejsce. Można się zapytać, a gdzie jest JavaScript? Bardzo popularny język. Z tego co pamiętam, jest na miejscu 7. Czemu tak daleko?
no bo wyprzedzony został przez C i C++. Ale skąd tak jest, można powiedzieć, języki niskiego poziomu tutaj? No trzeba obronić te języki tym, że ten indeks bazuje na ilości wykwalifikowanych inżynierów na całym świecie, czyli osoby, które również piszą oprogramowanie dla urządzeń mobilnych, dla jakichś sterowników. Tam się nie używa, albo źle, tam się częściej używa właśnie języków niższego poziomu niż jakaś Java. Tam liczy się każdy bajt pamięci. I te języki jak C, C++ pozwalają to kontrolować. Więc można, ale patrząc na tą czołówkę, 5. miejsce jest, dodam, C#, więc patrząc na tą czołówkę, można powiedzieć, że Python, Java, ewentualnie C#, to są najpopularniejsze języki, od których można zacząć naukę. Python jest stosunkowo łatwy do nauczenia. Tutaj dużo nie trzeba. Java jest troszeczkę cięższa, ale to, co jest napisane w tym indeksie, bazuje na ilości kursów i dostawców zewnętrznych. Kursy. Python, Java, dostaniecie mnóstwo informacji, z których możecie korzystać, czerpać, rozwijać się. Zadacie pytanie na Stack Overflow lub na jakimś innym forum lub community, raczej dostaniecie odpowiedź szybko. Ja jeszcze bym dodał, że właśnie JavaScript również jest tego typu językiem, cały czas się rozwija. Ale kolejny punkt to jest właśnie jak szukać pracy, czyli co pracodawca wymaga. Ja wziąłem może niezbyt miarodajny, tak jak mówię, ja zebrałem dane, może one są przekłamane, ale zrobiłem najprostszą rzecz, jaka się dała. Wpisałem w Just Join It oferty, jako dałem skill QA. Na 18 780 wszystkich ogłoszeń 683 dotyczą albo wymagają umiejętności QA. Potem dopisywałem pojedynczo dodatkowe zdolności. Selenium 237, Java 205, JavaScript 176, Python 97. I tutaj właśnie widać tą małą zmianę. Python jest mniej popularny w przypadku QA niż JavaScript. Ponieważ rzeczywiście JavaScript umożliwia testerom troszeczkę więcej. Mamy wspaniałe frameworki testowe, takie jak Protractor już odchodzi, ale Playwright, Cypress, WebDriver.io, takie powiedzmy zamienniki dla Selenium. Więc jaka jest moja rada, czego się uczyć? Wychodzi na to, że najlepiej Java i Selenium, ale nie zapominajmy o takich językach jak JavaScript i Python. One też nie są trudne do nauki, ale też są bardzo popularne i również mają mnóstwo wsparcia społeczności. Więc przejdźmy dalej. Czego się uczyć? Więc moim zdaniem jest dobrze wiedzieć dużo, ale lepiej jest wiedzieć to, co jest naprawdę istotne. Nie jesteśmy w stanie się nauczyć wszystkiego. To, co chciałbym przekazać, patrząc na ten slajd, to jest to, że idąc na rozmowę kwalifikacyjną, nieważne, czy to jest tester automatyzujący z kilkuletnim stażem, czy początkujący, są pewne tematy, które na ogół się pojawiają bardzo często. Nie ukrywam, sam czasem o takie rzeczy pytam, jeżeli nawet nie często. Więc podstawowa wiedza to jest, jak wygląda komunikacja po HTTP, czyli czym jest request, czym jest response, czego my oczekujemy, czyli jakie dostaniemy odpowiedzi, jakie mamy typy zapytań, tak. Czyli warto wymienić post, get, put, patch, delete, czym się one różnią, co robią. To jest taka, powiedzmy, podstawa. To nawet osoba, która testuje manualnie, również powinna wiedzieć, moim zdaniem. Oczywiście tutaj dodam, że chodzi o testerów, którzy mają do czynienia z HTTP, czyli też tak naprawdę testowaniem webówki, czyli aplikacji internetowych,
webowych, przeglądarkowych. O, to jest chyba najlepsze określenie. Jak już chcemy się rozwijać jako tester automatyzujący, musimy wiedzieć, jak lokalizować elementy na stronie internetowej. Czyli musimy wiedzieć, czym jest XPath i CSS Selector. Jakie są ograniczenia, różnice. Tutaj nie chodzi o zapis tych dwóch elementów, tylko jak rzeczywiście one się różnią, jakie mają ograniczenia. To jest ważne. Podejrzewam, że mogą się pojawić zadania na niektórych rozmowach kwalifikacyjnych, w szczególności na pozycje juniorskie. Zlokalizuj mi taki i taki element na tej stronie. Więc to w ten sposób trzeba ugryźć XPatha lub CSS Selector. Następnie warto zacząć uczyć się jakiegokolwiek języka programowania i warto zacząć od jednego. Nie ma co łapać kilka srok za ogon, lepiej się skupić na jednym i poznać pętle, typy, klasy, obiekty, czym są obiekty, jaka jest różnica między klasą a obiektem. To są takie podstawy. Potem przejść do może już tutaj częściowo przeszedłem, wymieniając klasy i obiekty do programowania obiektowego, ale przejść do bardziej złożonych rzeczy, jak abstrakcja, dziedziczenie. Tego typu rzeczy się przydają. Czasem są również wymagane na rozmowie kwalifikacyjnej. Ale wystarczy zacząć od tych, powiedzmy, podstawowych rzeczy, czyli które umożliwią nam stworzenie pierwszego testu automatycznego. Następnie właśnie to Selenium. Dość często nauka języka programowania i Selenium idą w parze. Najpierw musimy się nauczyć pisać prostą pętlę, stworzyć jakąś klasę, a następnie możemy wykorzystać Selenium jako dodatkową bibliotekę i napisać nasz pierwszy test. Takie Hello World w Selenium, czyli otwórz Google, wpisz cokolwiek do wyszukiwarki, zamknij. Jak wpiszecie Hello World w Selenium, dostaniecie mnóstwo podpowiedzi, ale można wziąć kopiuj, wklej z internetu i się cieszyć, ale lepiej chyba jest wiedzieć, czemu i jak to powstało. Coś, co już idzie troszeczkę dalej, to jest nauka Gita. Tutaj dłużej, że tak powiem, dużo skomplikowania nie ma. Tutaj wystarczy skupić się na prostych rzeczach. Nie trzeba być wyjadaczem Gita z linii komend i rozpisywać wszystko w linii komend. Wystarczy wiedzieć, jak wysłać swój kod do Gita, zaciągnąć go. Takie proste rzeczy, prosta praca z Gitem, taka jaka jest na co dzień. Jeżeli pojawi się coś bardziej skomplikowanego lub coś się zepsuje, no przecież są inni współpracownicy, którzy pomogą. Ale jako początek warto wiedzieć, jak się pracuje z Gitem. Inne tematy, które warto ogarnąć, to już trochę zależy od tego, jaką się ma wiedzę, od czego się startuje, czy się pracowało wcześniej jako tester, czy może jest się osobą, która się przebranżawia, więc czasem pojawiają się tematy pod tytułem SQL, w zależności od pracy, czasem bywa wymagany Scrum. No w tej chwili to każdy pracuje w Scrumie, więc mimo nawet jak nie pracuje, to każda firma mówi, że tak to robi. Więc warto wiedzieć, czym jest Scrum. Ciężko to wytłumaczyć, najlepiej po prostu trafić do jakiegoś projektu, spróbować tego na własnej skórze. BDD, ciekawa tematyka, ciekawe podejście do testów. Czym jest BDD? Czasami warto wiedzieć, że że wystarczy rekruterowi wytłumaczyć, że to jest opisanie aplikacji z punktu widzenia działania, zachowania aplikacji. No i takie 3 słynne słówka given, when, then. Następnie Jira, Jenkins, no to już niestety wydaje mi się, że trzeba być już w jakimś projekcie jako tester manualny, żeby tego używać, to poznać lepiej, ale czasami warto na przykład poczytać, popróbować, wiedzieć, zobaczyć, z czym się to je.
Padło pytanie, czy powiem coś o testowaniu aplikacji mobilnych desktopowych, czyli tam, gdzie nie ma wspólnego mianownika silnika przeglądarki, czy tylko na zasadzie user input, czy już raczej firmy sobie same tworzą frameworki do testowania automatycznego swoich silników, coś ale narzędzia do testowania projektów pisanych w Unity. Tutaj odpowiem na to pytanie na końcu, Tomku, bo troszeczkę to wychodzi poza tą część, o której mówię, ale chętnie odpowiem na to. Ale wracając do wiedzy, o której tutaj mówię, Page Object Pattern, to warto wiedzieć, czym to jest, niekoniecznie wiedzieć, jak zaimplementować, bo to już jest taka wiedza, którą czasami osoby na poziomie regularnym czasami mają problem z implementacją. Ważne jest, jak tego użyć, jak dopisać i co to jest. I najważniejsze, skąd tą wiedzę całą czerpać. Wpisałem kilka pomysłów. To nie wyczerpuje w ogóle tematu, to jest tylko liźnięcie wierzchołka góry lodowej, że tak powiem. Szkolenia dla osób, które preferują indywidualne podejście, tak? Ta osoba numer 2, która zajmowała się językami, wolała wybrać szkolenia indywidualne, gdzie sama mogła kontrolować czas i skupienie. Ja tutaj polecam dwie strony, testelka.pl, która się skupia, która używa tylko Java oraz miała też kurs C Sharpa, ale skupia się na Selenium. I jak testować? No chłopaki z jaktestować.pl mają szersze spektrum, ale używają głównie Pythona, z tego co pamiętam. Szkoły. Oczywiście muszę wspomnieć o swojej szkole Nobilites, ale z tego co wiem, nie mamy zbyt dużo osób zainteresowanych właśnie takim szkoleniem bardziej zaawansowanym dla osób, którzy chcą zostać testerami. Jest to raczej takie szkolenie podstawowe, ogólne, więc nie udało się zebrać tyle osób, żeby rozpocząć kurs tylko testerski. I For Testers. For Testers jest to grupa testerów, albo osób, które były związane z testowaniem i jakością oprogramowania. Grupa pochodzi z Krakowa, tutaj mamy kilka słynnych osób, Darek Drezno, potem jest Adrian Gonciarz, jeżeli nie przekręcę, to Tomek Bonior również jest, ale nie pamiętam. Osoby, które zakładały CrackUA, więc osoby, które naprawdę znają się na testowaniu i podejrzewam, że zrobią super szkolenie. I Sławek Radzymiński, uleciało mi z głowy. Był chyba ostatnio, był na Test Wares, tak. Podyplomówki. Ja tutaj kojarzę UJ i Agiech. Na Agiechu był chyba, albo jest jeszcze Adam Roman, na UJ nie pamiętam, sorry, na UJ był Adam Roman, na Agiechu nie pamiętam kto jest, ale wiem, że osoby, które wychodzą z tych podyplomówek mają całkiem niezły taki background, jeżeli chodzi o testowanie. Tak jak mówiłem, osoba numer 1, fizjoterapeuta, ukończył podyplomówkę, więc da się. Warto też chodzić na meetupy i zadawać pytania, spotkać innych ludzi, rozmawiać. O, mamy meetup, no okej, dobra, tutaj nie spotykamy się na żywo, ale też fajnie można posłuchać, zobaczyć, ewentualnie zadać pytanie, poznać nowych ludzi. CrackUA odbywa się na żywo, było wczoraj, będzie za 3 tygodnie, zapraszam. Inne, tutaj niestety nie wpisałem, to się skopiowało z poprzedniego, ale inne metody szukania, czerpania wiedzy, no to tak jak było powiedziane, GitHub, książki przeróżne, zależy kto czego szuka. Ja jak popatrzę na swoją biblioteczkę, to mogę podpowiedzieć, że Toyota Way, ale to on jest bardziej związany z zarządzaniem projektami, ale też szczerze powiedziawszy, co się komu sprawdza. Różnego rodzaju też kursy online, Udemy,
Pluralsight jak najbardziej wchodzą w grę. Każde miejsce, gdzie można się czegoś dowiedzieć, jest cenne. Dobra, mamy wiedzę, ale trzeba coś z tą wiedzą zrobić. Więc tak jak to się mówi, bez młota to nie robota, trzeba wziąć jakieś narzędzia, od czegoś zacząć. Co jest dobre na początek, jeżeli chodzi o testowanie? No coś, co można powiedzieć, każdy z nas ma. DevToolsy, przeglądarki F12 i otwiera nam się cała piękna paleta możliwości. Jeżeli przejdziemy na zakładkę Elements, czyli ten pierwszy górny slajd, to będziemy mieli możliwość znalezienia elementu. Jeżeli sobie rozciągniemy to na 2 ekrany, jeżdżąc myszką możemy znaleźć element i pobrać jego CSS Selector XPatha. Nie polecam tej metody, lepiej się nauczyć, jak tworzyć, niż generować. Kolejna opcja to, żeby wyszukać element, to jest Shift-Ctrl-C i wówczas najeżdżamy na ekranie przeglądarki, wybieramy element i nam się podświetla. Kolejny piękna rzecz, no to jest oczywiście konsola. Wszystkie błędy się wyświetlają. Akurat 401 poleciała tutaj na Onecie chyba. Tak. A trzecia, moim zdaniem, jedna z ważniejszych zakładek to jest sieć. Czyli możemy podsłuchać, co się dzieje w sieci, czyli jakie requesty i odpowiedzi dostajemy. Podejrzewam, że akurat z tej zakładki część testerów manualnych już korzystała. Jeżeli chcecie przeskoczyć już na testera automatyzującego, musicie zacząć też korzystać z tych Elements, żeby móc nauczyć się lokalizować elementy na stronie internetowej, żeby następnie wejść w interakcję z nimi. Co kolejne? Postman. To już jest bardziej narzędzie do testowania backendu i nie tylko do testowania. Tutaj też można co nieco automatyzować. Bardziej to daje jako chęć rozwoju dla kogoś, informację, ponieważ nie każdy musi iść w stronę automatyzacji Selenium. Dla części osób ten backend jest ważniejszy, ciekawszy i mniej zawodny. I to jest prawda. Backend jest bardziej stabilny. No i coś, bez czego się nie da działać, jest to IDE, czyli narzędzie, w którym my możemy pisać kod. Ja dałem przykład tutaj PyCharma i IntelliJ'a. Te, które są używane, albo dla tych języków, które są najczęściej używane, czyli Python, PyCharm, IntelliJ dla Java, ewentualnie WebStorm dla JavaScriptu. Najpopularniejsze, community jest dość mocne i warto się uczyć jednego. Wziąć jeden język, nauczyć się go dobrze, używać jednego IDE na początku. Potem jak się człowiek będzie obeznany z językiem i IDE, będzie mógł sobie zmieniać, żonglować. Nauka jednego narzędzia spowoduje, że przyswojenie następnego będzie dużo łatwiejsze, przepraszam. No i na koniec z narzędzi ja bym powiedział, że ważną rzeczą jest GitHub. Tak jak mówiłem wcześniej, fajnie jest się nauczyć obsługi Gita, gdzieś wysłać ten nasz kod. Założyć konto na GitHubie, wysłać, no tylko, że z jednej strony wysłać i po co? Moim zdaniem, albo nie tylko moim zdaniem, ale też w rzeczywistości jest tak, że albo część przynajmniej rekruterów patrzy na GitHuba. Jeżeli ktoś podrzuci linka do GitHuba albo na LinkedInie, albo na CVC, jeżeli będzie gdzieś jakakolwiek informacja o tym, to z ciekawości każdy popatrzy, co się tam dzieje.
Co można wyczytać z GitHuba? Jak ktoś robił jakieś szkolenie, możliwe, że gdzieś wrzucał swoje rozwiązania. Więc ja obserwując GitHuba kilku osób, których rekrutowałem, zobaczyłem, że ukończył jedno szkolenie, drugie szkolenie, napisał coś, odpowiem coś, Tomku, postaram się odpowiedzieć. Ale wracając tutaj, widząc jak ktoś wrzuca jakieś elementy na GitHuba, wiem, że po pierwsze potrafi obsługiwać Gita, potrafi napisać kod, chyba że ktoś inny mu napisał, w co wątpię, ale jest jakaś baza informacji, że ta osoba chce się uczyć, że chce coś robić. To też jest cenne dla rekrutera i dla pracodawcy, że ta świadomość, że osoba, którą zatrudni, chce poszerzać swoją wiedzę. No i jakie są rady tych trzech osób, których wspominałem? Po pierwsze, trzeba się ciągle uczyć, małymi krokami. To się mówi, brać łyżeczką po trochu, ale cały czas. To, co mówiłem wcześniej, nie bójcie się zadawać pytań, czy to już w pracy, czy to właśnie na meetupach. Dość często jest tak, że najlepszym przyjacielem testera jest deweloper. Jak nie wiesz, zapytaj się, pomoże. Chętnie nawet podejdzie, wytłumaczy. No i grzebcie w kodzie. Jeżeli macie możliwość, rzućcie okiem do kodu. Może coś ciekawego wyciągniecie. I nie zawsze musicie zmieniać cały kod. Może się okazać, że trzeba zmienić czasem jakąś jedną rzecz, poprawić literówkę. Bierzcie też takie zadania. Nauczycie się korzystać z IDE, czy tam potem z Gita, czy później dopisywać testy, czy potem chociażby pierwszym zadaniem jako osoba, która się uczy automatyzować, może być też poprawianie selektorów. Bardzo żmudna. Wiele osób mówi, że to maintenance jest najgorszą opcją, ale fajna rzecz, żeby się nauczyć, żeby wystartować. No i to, co ja bym doradził, nie bójcie się zmian. Jeżeli w waszym projekcie, w waszej pracy ktoś wam mówi, że nie da się, nie ma czasu na automatyzację, nie próbujcie nawet tego robić. Zastanówcie się, czy tutaj się rozwiniecie, czy może lepiej wysłać CV-kę 1, 5, 20 i może lepiej zmienić pracę. Może gdzieś indziej jakiś startup będzie potrzebował testera, którego przyuczy, bo testy automatyczne to nie jest rocket science. To jest coś, co każdy z nas się może nauczyć. Fizjoterapeuta, amerykanistka czy elektrotechnik. Nie ma znaczenia. Każdy może zacząć automatyzować. Tak, to jeżeli chodzi o zmiany, tak, teraz właśnie przejdę do pytań, bo widzę, że Tomek podpytuje, więc postaram się odpowiedzieć. Widzę też kolejne pytania, spokojnie. Automatyczne testowanie aplikacji mobilnych desktopowych. Nie ma wspólnego mianownika silnika przeglądarki. To różnie bywa. Jeżeli można to obejść na kilka sposobów. W mojej firmie powstały 3 różne frameworki. Pierwszy do testowania webówki, który używa właśnie JavaScriptu. Drugi do testowania Androida, który używa Kotlina i Espresso. Trzeci do testowania iOS-a i gdzie mamy XUI test plus Swift. Co to daje? No właśnie deweloperzy pomagają testerom. Nie boimy się pytać, prosimy o pomoc. Czasami uzyskujemy, czasami nie. Różnie to bywa, jak to w życiu. Czy firmy same tworzą frameworki do testowania?
testowania automatycznego swoich silników. Tutaj nie do końca rozumiem, o co chodzi z testowaniem silników. Jeżeli chodzi o aplikacje ogólnie, to jest właśnie to pierwsze podejście, że mamy 3 różne frameworki lub czasami się zdarza, że jest używane Appium. Appium plus Selenium można napisać jeden wielki framework, który będzie działał. Z Appium niestety jest sporo problemów, ale jest to możliwe. Do chromowych DevToolsów możesz nagrywanie. Nie wiem, nie pamiętam. Jeżeli chodzi o pytanie z wersją 99 Chroma o nagrywanie o selektory, tego nie wiem, przyznaję się. Wiem, że Selenium wypuściło z wersją 4 nową wersję Selenium IDE. Szczerze powiedziawszy, nie polecam. Dużo się nie zmieniło, moim zdaniem, ładniej wygląda tylko. Mi się nawet kilka razy udało to skraszować, więc nie polecam. A jeżeli chodzi o wyszukiwanie selektorów na stronie, bardzo często Chrome generuje sobie CSS selektora lub XPath, którego dużo łatwiej można zapisać, dużo szybciej i dużo lepiej. Umiejętność tworzenia selektorów moim zdaniem jest dobrą wiedzą, która po pierwsze spowoduje, że testy będą bardziej wydajne. Dobrze napisany selektor będzie szybszy. Jest szansa, że będzie szybszy. O, może nie będzie, tylko jest szansa. Druga rzecz to raczej będzie czytelniejszy. A co za tym idzie, taki test będzie łatwiejszy w utrzymaniu, będzie wygodniejszy. Więc ja bardzo, bardzo serdecznie zachęcam do nauki selektorów i w tym temacie ja polecam testelkę. Na stronie są 2 artykuły bardzo ogólne, w sensie czym są CSS selektory i drugi to jest czym są XPathy, ale bardzo szczegółowo jest to opisane. Testelka ma również kurs z tym, nie pamiętam, czy to jest w wersji darmowej, czy płatnej, ale wiem, że bardzo dobrze ten temat rozgryzła. Tego recordera to sobie pozwolę jednak popatrzeć po spotkaniu, bo nie chcę zbytnio przedłużać. A Tomku, w razie czego możesz mnie złapać na LinkedInie i możemy pogadać. Tak chyba będzie wygodniej. Ewentualnie na CrackUA za 3 tygodnie. No, ja będę. Dobra. I widziałem jeszcze. Okej, dobra. Ile miesięcy, lat potrzebowały wymienione osoby na bycie junior software developer test? Okej. W przypadku pierwszej osoby nie chcę kłamać, nie pamiętam, więc nie powiem. W przypadku drugiej osoby to było chyba parę lat, 2-3, bym tak strzelał. Też zależy od którego momentu. Jeżeli od samego momentu bycia testerem manualnym do automatyzującego, to wydaje mi się, że to były 2 lata. W przypadku trzeciej osoby to było 5 lat. Od testera manualnego do takiego w pełni automatyzującego. Także stanowisko się zgadzało. Kolejne pytanie od Tomka. Chodzi ogólnie o możliwość nauczenia się czegoś uniwersalnego. Oj, przeskoczyło mi. Tak, Gosiu, ale ogarniał. Czat daje radę. A nie na przykład firma sobie czegoś używa swojego, bo nie ma innej alternatywy. No niestety, szczerze powiem, dość często projekt używa jakiegoś rozwiązania i wymaga tego. Ciężko jest czasem przeskoczyć przez poziom firmy. Są pewne wytyczne, pewne ustalenia architektoniczne. Tego się nie da czasami przeskoczyć. Chyba że jest to nowy projekt,
tak, to wtedy można zaproponować jakieś rozwiązanie. Można zrobić POC dla nowego projektu, więc więc jest to takie otwarty temat i jeżeli chodzi o webowych, gdzie faktycznie jest dużo open source rozwiązań. W przypadku mobilek, te opcje, które ja wymieniłem, to są Espresso i Kotlin, to jest wszystko otwarte, z tego co pamiętam. W przypadku iOS-a, no to iOS jest w ogóle zamkniętą platformą, więc żeby uruchomić testy, musisz mieć symulator, żeby mieć symulator, musisz mieć komputer, który jest oparty na iOS-ie, czyli musisz mieć jakiegoś Maca, więc 2 koło się zamyka, chyba że się uprzesz jakieś rozwiązanie chmurowe, Browser Stack, Source Lab, więc da się. No i te rozwiązania powinny, jeżeli dobrze pamiętam, powinny wspierać niemalże wszystkie rozwiązania, czyli zarówno jest te bardziej kodu i te dalej od kodu, czyli Espresso, XUI test lub Appium. W kwestiach konfiguracji można poczytać, doczytać, bo niestety aż tak dobrze nie pamiętam. OK, to tutaj odpowiadam Łukasz, tobie, że jeżeli chodzi do momentu zostania junior testerem automatyzującym, to w przypadku 2 pierwszych osób to tak, pierwszej tak jak mówię, nie mam pojęcia, w drugiej wydaje mi się, że to były właśnie te 2 lata. W przypadku trzeciej nie było juniora testera automatyzującego, było bezpośredni przeskok na MIDA, więc to jest ta różnica. Stąd jest te 5 lat też pewnie. Mhm. Oj, 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 oj. Tomku, gubię się. Dobra, dobra. Czy znasz osoby, które automatyzują testowanie gier? Szczerze nie znam. Szczerze nawet nie wiem, jak można było, pewnie się da, ale nie znam, nie wypowiem się, skoro się nie znam. Mogę spróbować, Łukasz, dla ciebie, może nie dla ciebie, ale ogólnie spróbować podpytać, czy są ludzie, czy mamy znajomych CD Projekt Red. Kojarzę, że były takie osoby i CrackUA robiła pewną serię, która się nazywała Jak testuje się wy. Możemy spróbować coś takiego ogarniać. Tak, jestem jeden z organizatorów CrackUA. Może się to uda nam zrobić. Mhm. Tylko nie obiecuję, bo to mówię tylko, że spróbujemy. OK, widzę. Aha, dobra, o matko. Nie zauważyłem, że się pojawiły nowe pytania w Q&A. Już lecę. Przy założeniu, że ma się już jakieś podstawy JavaScript, jaki framework do JavaScriptu najlepszy na początek? Playwright, Cypress, czy może jednak Selenium? Chodzi o próg wejścia, ilość ofert pracy. W tej chwili wydaje mi się, że Playwright i Cypress moim zdaniem są na topie. Całkiem nowy jest Playwright i daje dużo możliwości. Cypress ma, z tego co pamiętam, dość specyficzne podejście. Wolniej się rozwija, z tego co pamiętam. To tylko mówię, z tego co pamiętam. Ja bym spróbował od Playwrighta. To jest taka moja sugestia. Jeżeli chodzi o próg wejścia, Playwright ma dobrą dokumentację. Z tego tutaj mogę powiedzieć, szczerze nie pamiętam, czy ktoś ostatnio nie robił jakiegoś szkolenia z Cypressa. Jeżeli tak, to nie obiecuję, że znajdę, ale kojarzyło mi się, że ktoś ostatnio. Aha, Sławek Radzymiński chciał robić na CrackUA rok temu, tylko pandemia
i choroby nas troszeczkę, zarówno Krakiły, jak i Sławka rozłożyło, więc wtedy nam się to nie udało. Więc ja sugeruję Playwright, Cypress też jest mile widziany, podejrzewam. By się męczyć z maintenance'owaniem selektorów, czy dogadać się z devami, aby dodawać custom atrybuty? Lepiej dogadać się z devami. Zdecydowanie tak. Jeżeli masz dobrych devów, którzy są otwarci i również dbają o jakość, to tak, dogadać się, ale czasami jest tak, że wiesz co, nie mamy czasu. Wtedy można spróbować zrobić tymczasówkę, w kodzie dorzucić to do, poprawić kiedyś tam, najlepiej i poczekać, aż ten selektor zostanie poprawiony. Żeby to utrzymywać ładnie w kodzie, fajnie też rzucić etykieta takiemu devowi i to do, numerek etykieta i wtedy łatwiej to trackować. Jak wystartować jako tester manualny? Jakie szkolenia warto zacząć? Może coś polecić? Jestem inżynierem z mechaniki, więc trochę inna dziedzina. Inżynier, skoro jesteś inżynierem, masz troszeczkę techniczne podejście. Mechanika, ok, może rzeczywiście nie do końca związane z programowaniem, ale wydaje mi się, że jakiegoś AutoCAD'a trochę liznąłeś. Wiem, że to nie ma nic wspólnego z programowaniem, ale to jest też taki, powiedzmy, kontakt z komputerem. Więc to nie jest takie, że zupełnie inna branża, inna dziedzina. Ja bym się tutaj tak nie upierał. Jak wystartować? To zależy, co lubisz. Uczyć się w grupie, uczyć się samemu, czy płacić za to, czyli mieć taki, powiedzmy, pewien bicz, który nad tobą będzie, czy raczej robić to za darmo. Jak wolisz płacić i mieć bicz, polecam szkolenia. Tak jak mówiłem, testelka, jak testować.pl. To jest, jeżeli będziesz chciał indywidualnie. Jeżeli wolisz w grupie, mieć grupę, z którą będziesz się wymieniał, for testers. Na chwilę obecną na pewno są inne szkolenia, ale ja, powiedzmy, mogę ich polecić, bo wiem, że to są osoby sprawdzone, dopiero startują, ale robili szkolenia na Wistuli, więc jakość tych szkoleń była bardzo wysoka. Jeżeli wolisz nie płacić, no musisz troszeczkę pogooglać, poszukać na YouTubie. Są też szkolenia. Ja na pewno trafiłem na fajne szkolenia z Pythona i Selenium i zacząć właśnie od Selenium, czy to będzie Python, czy to będzie Java, obojętne. Ja bym skupił się na tych elementach, ewentualnie tak jak było wcześniej pytanie JavaScript plus Playwright lub Cypress. To są bardzo dobrze udokumentowane. Aha, przepraszam, ja tutaj przeskoczyłem aż do testów automatycznych. Przepraszam Cię. Tester manualny. Też są szkolenia dla testerów płatne. Jeżeli chodzi o niepłatne, no to będzie chyba ciężej. Chyba czytać trzeba. Wiesz to, Mateusz, mam do Ciebie prośbę, jakbyś mógł mi napisać, abym Ci wyszukał czegoś, bo w tej chwili nie potrafię odpowiedzieć. Robot Framework czy PyTest do UI? Ja bym strzelał w PyTest. Czemu? Bo znam i wiem, że jest dobrze udokumentowany. Robot Framework wiem, że dużo osób używało, wiem, że się coś zmieniło. Ja szczerze powiem, miałem do czynienia z robotem bardzo dawno temu, więc nie potrafię odpowiedzieć, jeżeli chodzi o porównanie. Bazując tylko i wyłącznie na swoim doświadczeniu, wiem, że mam większe doświadczenie w PyTestie, ja bym wybrał PyTesta. I oczywiście do tego coś trzeba dodać, czyli UI właśnie ja bym rzucił Selenium, bo to znam najbardziej webówkę, ale to też wszystko zależy.
Okej, Franciszek, bardzo dziękuję za odpowiedź. Jeśli się zmieszczę w czasie webinaru, to mam jeszcze jedno pytanie. To nie do mnie pytanie, czy jest czas webinaru. Myślę, że Czy tworzenie testów automatycznych w ramach ćwiczeń i budowania Okej, dzięki. Portfolio na GitHubie pod taką stronkę ma sens. Automation Practice ma sens. Bardzo fajna strona, która ostatnio widziałem, że jest przeciążona. W sensie prowadziłem szkolenia w soboty i w soboty nie działała. Jest odpowiednik tego polski. Już nie pamiętam strony, ale jeżeli działa, to Automation Practice jest spoko, bardzo trudno się wyszukuje selektorów niektórych, lokatorów. Więc jeżeli masz chęć takiego dogłębnego szukania lokatorów, to tak. Mm, Do testów Mateusz Kubiak, Python czy w Python PyTest jest, jak ja patrzę na szkolenia, PyTest jest najczęściej używany i sam używałem, więc nie będę mówił, że jestem specjalistą w Pythonie, więc mówię, bazując na swoim doświadczeniu, PyTesta ja używałem i z tego co widzę, najczęściej jest używany. A jeżeli chodzi o...